Otóż zaczął się strajk w Ursusie, który właściwie to bardzo zabawne, tam się właśnie nic takiego nie zdarzyło. Podniesiono te ceny na wyroby garbażeryjne i to się zbiegło z rewizją w przemyśle maszynowym, rewizją norm, także takie dwie rzeczy się zbiegły. I w związku z tym 2 lipca zaczął się strajk w Ursusie. Wysunięto żądania płacowe i powołano komisję robotniczą. Myśmy to nadali i równocześnie, ponieważ przyszły do nas wiadomości jeszcze o jakimś strajku w 2 jeszcze zakładach w Polsce, wydaliśmy oświadczenie KOR-u, że oto właśnie idą strajki, że wzywamy, aby nie wychodzić z zakładu, aby być w zakładzie, aby powoływać komitety. Tu jakby powtórzono to moje hasło, które u początku działalności KOR-u w myślach o programie działania ja je sformułowałem: nie podpalaj komitetów, zakładaj własne. Otóż wysuwać żądania, stać przy warsztacie, spokój. Tak mniej więcej brzmiał ten nasz tekst, on był szerszy taki. Wydaliśmy to oświadczenie i zaczęły spływać pierwsze wiadomości o strajkach. To był lipiec, myśmy mieli z Gają wyjechać, żdać. No, nie wyjechałem. Pojechała sama Gajka, która była na ostatnich nogach. A po pewnym czasie okazało się, że już sam nie wyrobię, bo te strajki szły i coraz więcej dostawaliśmy informacji. Przede wszystkim nasza siatka pracowała na informacje, to było niesłychanie ważne. Mieliśmy już wtedy mnóstwo współpracowników w różnych zakładach pojedynczych, po kilku, wreszcie całe grupy, jak w Ursusie, jak w stoczni, jak w parowozowni w Lublinie. Więc docierały do nas te informacje, ale zaczęli dzwonić ludzie przygodni, którzy już po prostu dowiedzieli się, że od nas idzie informacja.